Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku na poboczu nowa koncepcja Dodge'a Challengera, elektryczny Mercedes-Benz EQV oraz McLaren Elva. Zaczynamy. Wygląda na to, że zespół projektowy FCA wraz z głównym dyrektorem do spraw stylistyki modeli grupy kreatywnie wykorzystują czas spędzany obecnie w domu. Ostatnio jeden z projektantów zamieścił na Instagramie interesującą wizualizację prezentującą następną generację Dodge'a Chargera lub Dodge'a Challengera. Na zdjęciu widać nowoczesny koncept, całkowicie różniący się od obecnego wyglądu amerykańskich modeli, przy czym obecna generacja Chargera została zaprezentowana w 2005 roku, zaś Challenger produkowany jest od 2008. Minęło sporo czasu, a samochody nadal wyglądają wyjątkowo i świeżo, co jednak widzimy na wizualizacji. Nadal ostro i zdecydowanie rysowane nadwozie z nieco większą ilością obłości, do granic możliwości zwężonymi reflektorami LED oraz rozbudowanym pakietem stylistycznym z aerodynamicznymi żłobieniami po bokach oraz na masce. Co sądzicie o takim wyglądzie nowego Dodge'a Challenger? Słynny niemiecki tuner Brabus wchodzi w branżę opancerzonych samochodów z nową wersją Invicto. Pierwszym modelem z nowym emblematem jest najnowsza generacja Mercedesa klasy G, który będzie oferowany w trzech wersjach: Pure, Luxury oraz Mission. Każda z nich dysponuje opancerzeniem nazwanym Invicto Shelter Cell. Opancerzenie oferuje standardy balistyczne VR6, choć w opcji występuje również wariant VR6 Plus ERV, odporny na eksplozję. Już jednak podstawowy model Invicto Pure zapewnia maksymalny poziom ochrony. W tej wersji nadwozie i wnętrze pozostają nienaruszone. Invicto Luxury charakteryzuje się tym samym poziomem bezpieczeństwa, jednak posiada ręcznie wykonane wnętrze przy użyciu najwyższej jakości skóry i alkantary, a także elementów zewnętrznych oraz modyfikacji technicznych z katalogu Brabus. Końcowo Invicto Mission przeznaczony jest dla specjalnych klientów. Został zaprojektowany do użytku w eskortach. Najważniejsze elementy wyposażenia to siedzenie kompatybilne z kamizelką ochronną o zmiennej geometrii pianki, panele drzwiowe i oparcia siedzeń zgodne z systemem MUL, system relingów dachowych, cyfrowe lusterko wsteczne, interkom oraz 20-calowe koła z oponami terenowymi. Lista wyposażenia opcjonalnego jest długa i znajdują się tam m.in. elementy oświetlenia, system przeciwpożarowy, noktowizor, system dostarczania świeżego powietrza z filtrem ABC. Opancerzenie klasy G przez Brabusa sprawiło, że samochód waży teraz o 1000 kg więcej. Firma musiała dokonać modyfikacji podwozia, zawieszenia i układu hamulcowego. W kwestii osiągów to dostępny pakiet B40S 800 pozwala na wygenerowanie w G63 4.0 Twin Turbo V8 o mocy 800 koni mechanicznych oraz 1000 Nm momentu obrotowego. To wystarczająco, by osiągnąć maksymalnie 210 km na godzinę oraz przyspieszać do setki w 8,2 sekundy. Larte zaprojektowało wersję stylistyczną Performance jedynie dla modeli BMW, w szczególności X3 G01, X4 G02 oraz X5 G05. Chodziło o ich podrasowanie i nadanie im charakteru. Do tej pory natomiast Larte Design zajmowało się tuningiem marek takich jak Mercedes-Benz, Maserati, Range Rover, Lexus, a nawet Tesla. Zajęcie się również bawarską marką powinno poszerzyć bazę klientów, zaczynając jednak od BMW X5, które z zewnątrz zostało pokryte brązowym eleganckim lakierem. Oprócz tego zainstalowano nowy tylny dyfuzor z aluminiowymi trapezoidalnymi końcówkami wydechu. Do tego pojawiło się dużo elementów karbonowych. Na klapie bagażnika zamontowano nową lotkę, z boku nowe nakładki na progi, a auto osadzono na zestawie 22-calowych aluminiowych kół. W przypadku BMW X4 wiele modyfikacji pozostaje takich samych. Z tyłu jednak zamontowano okrągłe końcówki wydechu, po raz kolejny lotkę na klapie bagażnika oraz karbonowe obudowy lusterek, boczne wloty powietrza i atrapy chłodnicy. Nie ma niestety pewności, że to prawdziwe włókno węglowe. Na koniec wspomniane BMW X4 otrzymało karbonową dokładkę pasującą do fabrycznego zderzaka M, a do tego nowy dyfuzor oraz kanciaste końcówki wydechu i zestaw 21-calowych kół. McLaren zaprezentował na portalach społecznościowych charakterystyczny egzemplarz modelu Elva w klasycznym malowaniu MSO. Projekt został stworzony, by oddać hołd wyścigowemu samochodowi z 1967 roku, a mianowicie M6A Can-Am prowadzonemu przez Bruce'a McLarena. To jeden z najbardziej symbolicznych samochodów w historii brytyjskiej marki. Okazuje się też, że nowe malowanie doskonale pasuje do McLarena Elva. W większości samochód został pokryty pomarańczowym odcieniem lakieru, zestawionym ze srebrnymi dodatkami w postaci numeru 4 oraz repliką podpisu Bruce'a McLarena. Najbardziej interesującym aspektem tej wersji kolorystycznej jest brak charakterystycznej linii odcięcia pomiędzy wnętrzem a karoserią. Pomarańczowy lakier swobodnie wlewa się do otwartej kabiny, pokrywając deskę rozdzielczą, konsolę centralną oraz boczki drzwi, które zostały skontrastowane z niesamowitymi białymi fotelami. Napisano wiele raportów na temat tego, jak Volkswagen zamierzał wprowadzić do swojej gamy modelowej Golfa R400 lub R420, jednak ostatecznie projekt został anulowany przez aferę Dieselgate. Z pewnością niemiecki zarząd firmy powinien podjąć decyzję o wprowadzeniu na rowistej wersji ich czterokołowca, szczególnie patrząc na wciąż rosnące w siłę GTI TCR, które niebezpiecznie zbliża się do mocy 300 koni mechanicznych. Dlatego właśnie niemiecki producent pracuje obecnie nad nową generacją R o mocy około 330 koni mechanicznych, a co jeśli niektórzy chcą więcej? Manhart ma rozwiązanie. Oto Volkswagen
Volkswagen Golf 7R o mocy 450 koni mechanicznych. Z zewnątrz pojazd ten otrzymał dodatkową przednią dokładkę, nowy zestaw aluminiowych obręczy, obniżający zestaw sprężyn oraz subtelny zestaw grafik na karoserię. Dzięki tym drobnym zmianom Manhart RS 450 wygląda praktycznie tak samo jak fabryczny Golf R i jest sliperem. Pod względem osiągów dwulitrowa jednostka benzynowa otrzymała teraz większą turbosprężarkę oraz karbonowy dolot. Do tego jednostka napędowa otrzymała nowy software generujący aż 450 koni mechanicznych oraz 500 Nm momentu obrotowego. Zmieniono również brzmienie silnika, modyfikując układ wydechowy. Z pewnością można powiedzieć, że BMW poszło trochę pod prąd, prezentując i wprowadzając do gamy model serii 8, szczególnie w czasach, w których dominują SUV-y i crossovery. Tymczasem wspomniana 8 łączy ponadprzeciętny luksus z wysoką mocą w przypadku usportowionych modeli. Stanowi połączenie idealne i doskonałe Gran Turismo. Fabrycznie BMW M8 oferuje 600 koni mechanicznych, a w wersji Competition około 620 koni mechanicznych. Wielu klientów szuka jednak jeszcze większej mocy, a G-Power wychodzi im naprzeciw. Ich najnowszy projekt G-Power B-Turbo dysponuje mocą 820 koni mechanicznych oraz 1000 Nm momentu obrotowego. Takie wartości udało się osiągnąć dzięki zmianie oprogramowania jednostki napędowej oraz twardszym zmianom technicznym. Turbosprężarki otrzymały teraz większe, wydajniejsze koła kompresji. W samochodzie zamontowano też nowy układ wydechowy ze sportowym katalizatorem. Wisienką na torcie jest zestaw 21-calowych aluminiowych obręczy Hurricane RR. Liberty Walk to bez wątpienia japońska firma tuningowa słynąca z bezkompromisowych projektów. Ich sztandarową modyfikacją jest maksymalne poszerzenie nadwozia oraz obniżenie zawieszenia. Ten odważny styl z pewnością nie przypadnie do gustu każdemu. Dzisiejszy zmodyfikowany Lexus LC500 jest tego najlepszym przykładem. Na rynku jest obecnie mało tak pięknych samochodów, tak zniszczonych przez tunera. Luksusowe japońskie GT otrzymało bardzo rozbudowany pakiet aerodynamiczny, w którego skład wchodzą nowe zderzaki, poszerzone nadkole oraz progi, duże tylne skrzydło, dyfuzor oraz końcówki wydechu. Wszystko przymocowane nitami, aby dodać charakteru. W samochodzie zainstalowano pneumatyczne zawieszenie Air Ride umożliwiające zmianę wysokości samochodu. Wisienką na torcie jest negatyw kół. W Wielkiej Brytanii za taką modyfikację należy zapłacić około 75 000 złotych. Hyundai zaprezentował odświeżonego kompaktowego i30. Jest to jeden z najchętniej kupowanych w Polsce modeli w gamie Hyundai. Samochód z zewnątrz otrzymał zmodyfikowany przedni, ostrzej narysowany pas. Prawie wszystkie zaokrąglone kształty zostały zastąpione kanciastymi, co zostało zaakcentowane w okolicach przednich punktów świetlnych. Atrapa chłodnicy została znacznie poszerzona. Reflektory otrzymały dodatkową nową sygnaturę LED. Wewnątrz zainstalowano nowy, większy, ponad 10-calowy ekran do obsługi nowocześniejszego systemu multimedialnego zestawiony z 7-calowym ekranem elektronicznych zegarów. Gama jednostek napędowych jest szeroka i zawiera konstrukcje benzynowe oraz wysokoprężne. Wśród tych pierwszych znajdują się silniki 1.5 DPI 110 koni, 1.0 TGDI 120 koni oraz 1.5 TGDI 160 koni. Do tego jeden silnik wysokoprężny 1.6 CRDI 115 koni. Hyundai i30 po liftingu w Polsce oferowany jest w 3 różnych wersjach wyposażeniowych: Classic Plus, Comfort oraz Premium. W późniejszym czasie do oferty wejdzie także usportowiony wariant N-Line. Oprócz niego mamy Classic Plus, w którego skład wchodzą LEDowe światła do jazdy dziennej, system doświetlania zakrętów, tempomat, klimatyzacja, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne oraz system Bluetooth. Wersja Comfort wyróżnia się dodatkowo automatyczną klimatyzacją, kolorowym 8-calowym wyświetlaczem obsługującym Android Auto oraz Apple CarPlay, łopatkami do zmiany biegów oraz 16-calowymi felgami. W ramach wersji Premium otrzymujemy bezkluczykowy dostęp, tylne światła LED, czujnik deszczu, przednie czujniki parkowania, elektryczny hamulec postojowy, ładowarkę indukcyjną do telefonu oraz 17-calowe aluminiowe obręcze. Ceny zaczynają się od prawie 70 000 złotych za benzyniaka oraz 83 600 zł za 1.6 CRDI z 6-biegowym manualem. Jeśli myślicie, że Mercedes-Benz normalnie sprzedaje już elektrycznego EQV, to jesteście w błędzie. Owszem, niemiecka firma zaprezentowała nowe MPV na targach we Frankfurcie w 2019 roku, jednak do tej pory wprowadza ostatnie modyfikacje przed oficjalnym debiutem samochodu na rynku. Ma to nastąpić w drugiej połowie 2020 roku. Ostatnio samochody były ostro testowane przez 30 inżynierów oraz mechaników na kole podbiegunowym. Sprawdzano wpływ ekstremalnej temperatury na podzespoły samochodu, ergonomię oraz komfort podróżowania. Przypominamy, że Mercedes-Benz EQV to już drugi w całości elektryczny model z serii EQ po SUV-ie EQC. Auto występuje w 2 wariantach rozstawu osi i napędzany jest montowanym z przodu silnikiem elektrycznym o mocy 204 koni mechanicznych i 362 Nm. Zamontowana na pokładzie bateria litowo-jonowa o pojemności 90 kWh pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu do 405 km. Zespół napędowy pozwala Mercedesowi EQV rozpędzić się do prędkości maksymalnej równej 160 km/h. Dzięki za dzisiaj, subskrybujcie kanał, do zobaczenia następnym razem.